Witajcie moi drodzy. Wiele filmów czy wykładów, tak jak dzisiaj, które dla Was przygotowuję, są wynikiem moich prywatnych badań, bo po prostu, jak się może domyślacie, jestem człowiekiem, który niezwykle pasjonuje się historią i grzebie w tej historii ile mogę. I dzisiaj przedstawię Wam wyniki moich dociekań odnośnie Iranu. No bo obserwujemy oczywiście to, co dzieje się na świecie i być może wielu z Was również zadaje sobie pytanie, o co chodzi tak naprawdę z tym Iranem, co jest takiego niesamowitego w tym kraju. I ja, grzebiąc na temat Iranu, znalazłem tyle ciekawostek, że chcę zrobić o tym cały wykład dla Was, żebyście usłyszeli to, co mi udało się odkryć przez wiele godzin moich poszukiwań. Także przedstawię Wam w tym odcinku całą historię Iranu od starożytności aż po współczesność i ze szczególnym uwzględnieniem tych bardzo istotnych zmian dziejowych, które sprawiły, że Iran jest tym, czym jest obecnie, a tam się działo naprawdę niesamowicie dużo. I może się wydawać, że tak górzysty kraj, bo przecież góry Zagros sięgają 4400 metrów nad poziom morza, że tak górzysty kraj nie mógł być takim teatrem przesunięć ludnościowych czy cywilizacyjnych, jak na przykład Polska, która leży na równinie i u nas to się cały czas te armie przesuwały ze wschodu na zachód i z powrotem. Natomiast w Iranie również był niesamowity kocioł i tam odbywały się kształtujące cały glob właściwie wydarzenia historyczne. Tak więc będzie o starożytnych cywilizacjach zajmujących tereny dzisiejszego Iranu, o tym, jak powstała Persja, czyli ten twór polityczny, do którego uwielbiają odwoływać się Irańczycy, nazywając siebie Persami, i czy w ogóle oni mają jakiekolwiek podstawy do tego, żeby wywodzić swoją ciągłość od Persów. Będzie o tym, jak islam zawojował te tereny i dlaczego Irańczycy są szyitami, czyli zupełnie innymi muzułmanami niż cała reszta. To jest tak, jakby szyici, oni chcą się nazywać katolikami muzułmaństwa, a reszta to dla nich są protestanci. Oczywiście sunnici uważają siebie za prawowitych, a szyitów uważają za heretyków, ale to jest osobny temat. Natomiast ja powiem o tym, skąd się biorą te podziały i jak to się stało, że właśnie Iran jest najbardziej i właściwie jedynym tak w pełni szyickim krajem muzułmańskim na świecie. Wreszcie opowiem o tym, jak Mongołowie i jak Tamerlan zdobywali te ziemię i później przejdę do współczesnych podwalin pod państwo irańskie. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować rosnącemu gronu patronów kanału Osada Słowiańska. Witam nowych wspierających na Patronite. Jest to Ryszard Ligudziński, Paweł Kanclerz, Adam Bar, Kevin Kuryło, Arkadiusz Duchnowski, Piotr Kosmicki, Teodor Szpalik oraz witam też nowych wspierających na YouTubie: Daniel Grzesiak, Andrzej Orlik, Małgorzata Derlatka i Busiu 1990. Dziękuję bardzo Wam za wsparcie. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć więcej i lepiej. Zaczynamy historię Iranu. Już 3000 lat przed naszą erą na terenie współczesnego Iranu istniało starożytne królestwo Elamu. Była to jedna z pierwszych cywilizacji na świecie. Przez długi czas sąsiadowali oni z Babilończykami, ale że nie mieli tak rozwiniętego pisma jak Babilończycy, no to nie ma tak wiele danych jak o starożytnej Mezopotamii na temat królestwa Elamu. Mimo to zostawili oni po sobie na przykład wspaniały zigurat Choga Zanbil, który został wybudowany około 1250 roku przed naszą erą. Elamici byli ludem rdzennym tych terenów, pochodzili jeszcze z neolitu i nie byli oni ani ludem semickim, tak jak na przykład Babilończycy, ani też nie byli ludem indoeuropejskim, tak jak późniejsi Medowie i Persowie. Elamici najeżdżali Babilonię, Babilonia najeżdżała Elamitów i tak przez setki lat. Jeden z takich wielkich najazdów Elamitów zdołał pokonać nawet Babilon, wziąć ogromne łupy i to właśnie na terenie Elamitów w Suzie
znaleziono słynny kodeks Hammurabiego, który właśnie został przez nich podczas tego najazdu uprowadzony. Później na arenę wkraczają indoeuropejscy Medowie i Persowie. Przybywają oni z północy i zajmują tereny dzisiejszego północnego Iranu, tam u podnóży gór Zagros. I pojawienie się Indoeuropejczyków na tej scenie zmienia mocno sytuację, ponieważ teraz mamy 3 potężnych graczy. Powiedzmy jest 800, 700 rok przed naszą erą. Mamy potężne państwo asyryjskie na zachodzie, które obejmuje praktycznie cały żyzny półksiężyc, w tym Mezopotamię. Mamy znacznie słabsze już państwo Elamitów i mamy Medów, czyli indoeuropejskich koczowników, którzy dosyć późno, bo dopiero w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą przybywają na te tereny i na razie nie tworzą jednego skonsolidowanego organizmu państwowego, tylko są takimi plemionami zwaśnionymi między sobą, walczącymi często właśnie między sobą, najeżdżanymi bezlitośnie przez Asyryjczyków przede wszystkim. Asyryjczycy to było pierwsze wielkie imperium w dziejach świata i Asyryjczycy takich rozdrobnionych Medów traktowali jako łatwych przeciwników, najeżdżali, uprowadzali ich, ale skończyło się to pod koniec VII wieku przed naszą erą, kiedy to Medów zjednoczył ich król Kiaksares. Przeprowadził on reformę medyjskiej armii i zjednoczył się z Babilonem, który zbuntował się przeciwko Asyrii. I w 612 roku przed naszą erą doszło do niesamowicie istotnego wydarzenia, mianowicie połączona armia Babilonu i Medów zdobyła stolicę Asyrii, Niniwę. To jest takie wydarzenie, jakby w I wieku naszej ery połączeni Grecy, Celtowie i Germanie złupili potężny Rzym. Bo państwo asyryjskie było bardzo, bardzo potężne. To nie było chylące się ku upadkowi imperium. Tak czy inaczej właśnie Medowie i Babilończycy zdobyli Niniwę. To wielkie, oparte na niewolnictwie i wyzysku imperium asyryjskie bardzo szybko upadło, a Medowie stali się potęgą na terenie dzisiejszego Iranu. I stopniowo też zaczęli wpływać coraz bardziej na południe, na dawne Elamskie Królestwo, a tam też stopniowo już wcześniej zaczęli osiedlać się inni Indoeuropejczycy, czyli Persowie. I z tego właśnie powodu przeciwko Medom właśnie, którzy byli hegemonem w VI wieku naszej ery, buntuje się słynny wódz Cyrus Wielki, który jest przywódcą Persów. I on to pokonuje Medów, ale nie niszczy ich, tylko wciela ich do swojego królestwa. Bardzo tutaj mądrą politykę asymilacji prowadzi względem Medów, jak zresztą względem innych później podbitych prowincji. Po pokonaniu Astyagesa Cyrus stał się potężnym władcą na terenie dzisiejszego Iranu. I zaniepokoiło to bardzo króla Krezusa z Lidii leżącej na terenie dzisiejszej Turcji. Wypowiedział on wojnę Cyrusowi, żeby zapobiec powstaniu jakiegoś nowego supermocarstwa w tych okolicach, ale Cyrus podjął wyzwanie i stanął do walki z, wydawałoby się, znacznie potężniejszym Krezusem. Doszło do bitwy, która została nierozstrzygnięta, a Krezus, myśląc, że wystarczająco osłabił swojego sąsiada, wrócił do swojej stolicy, żeby przezimować. Tymczasem Cyrus przegrupował swoje wojsko i ruszył w pogoń za Krezusem i doszło do wielkiej, decydującej bitwie, w której wydawałoby się, że lidyjska kawaleria zmiecie piechotę Cyrusa, natomiast ten zastosował tutaj bardzo ciekawy fortel. Mianowicie wszystkie wielbłądy, jakie miał, które były używane przede wszystkim do noszenia taboru dla wojska, postawił na pierwszą linię frontu i kazał im szarżować, tym wielbłądom.
I co się okazało? Konie lidyjskie przeraziły się na widok pędzących w ich kierunku wielbłądów i cała kawaleria lidyjska uciekła w popłochu. Po tej ucieczce kawalerii oczywiście do ataku ruszyło wojsko Cyrusa i armia lidyjska została pokonana. Wielkie, bogate, wspaniałe królestwo Lidii, które, jak pamiętacie może z mojego filmu o srebrze, było prekursorem na przykład jeżeli chodzi o bicie monet, zostało w bardzo krótkim czasie przez Cyrusa podbite. Następnie Cyrus uderzył na wschód, pokonał tamtejsze plemiona i swoje terytorium rozszerzył o wielkie połacie dzisiejszego Afganistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu. Tam zajął takie sławne miasta jak Sogodia, Baktria, Margia. Ale najważniejszym dla Cyrusa było oczywiście zdobycie Babilonu, czego dokonał w 539 roku przed naszą erą. I w ten oto sposób ten jeden wielki bohater stworzył największe imperium, jakie istniało do tego czasu na ziemi. Imperium perskie, a Persowie, tutaj warto to zaznaczyć, to jest lud indoeuropejski. I teraz taka bardzo ciekawa sprawa, która mnie zaskoczyła niesamowicie, ponieważ jak patrzy się na mapę świata, to widzimy współczesny Iran na tym morzu islamu, które rozlało się po Azji i sięga od Afganistanu po Maroko w Afryce i wszędzie widzimy islam. Tymczasem tak naprawdę Irańczycy w ogóle praktycznie nie są spokrewnieni z Arabami. To jest niesamowite, że do dziś 1/4 mieszkańców Iranu ma podobną do nas haplogrupę R1. Większość to jest R1A, jest trochę Irańczyków, którzy mają R1B, ale całość indoeuropejskich Irańczyków to jest aż 25%. Pozostałe 50% to są przedstawiciele grupy G oraz J2, czyli to są jeszcze pradawni anatolijscy pierwsi rolnicy, którzy tutaj przetrwali i ich tutaj genetyka jest bardzo mocna. I tylko 10% mieszkańców współczesnego Iranu to są przedstawiciele haplogrupy J1, czyli Arabowie. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją zupełnie inną niż w Europie, gdzie przybycie Indoeuropejczyków w trzecim tysiącleciu przed naszą erą spowodowało, że dzisiaj w Europie 90% populacji ma haplogrupę R1, A lub B, ale generalnie to jest indoeuropejska haplogrupa Y. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie Iran, to mimo, że tutaj również dotarły ludy indoeuropejskie, co prawda 1000 lat później niż do Europy, to jednak tutaj jest ich tylko 25%. Stanowiły one warstwę panującą przez większość historii Iranu. Natomiast jeżeli chodzi o całą ludność, to Indoeuropejczyków, czyli pokrewnym nam ludzi, jest tutaj 25% około. No i nasz Cyrus właśnie jako wielki indoeuropejski władca postanowił podbić też innych Indoeuropejczyków, a mianowicie Scytów. No ale ze Scytami już mu się nie powiodło. W 530 roku uderzył na północ na królową scytyjską Tomiris i myślał, że kiedy już podbił już praktycznie cały świat, to Scytowie będą taką wisienką na torcie i jego terytoria po prostu na północy będą sięgały tak daleko, jak nikt nigdy jeszcze nie był, ale scytyjska królowa zdołała pokonać Cyrusa w bitwie i zabić go. I w ten oto sposób, wspaniały sposób właściwie, kończy swoje życie wielki zdobywca Azji, Cyrus Wielki, ale Imperium Perskie przetrwa i będzie trwało przez kolejne 200 lat. Imperium Perskie wywarło wielki wpływ kulturowy na całą centralną Azję. Natomiast najważniejszym takim czynnikiem, który nieśli z sobą Persowie, jest praktycznie zapomniana dzisiaj religia zoroastryzm. I jest to naprawdę bardzo ciekawa religia, która żyje do dziś tak naprawdę, choć nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Zoroastryzm jest religią wywodzącą się z początków indoeuropejskiego bytowania na terenie Iranu.
jego najstarsze hymny, gathy, są zapisane bardzo podobnym językiem jak indyjskie Vedy, które tworzą Rigvedę, która powstała 1500-2000 przed naszą erą. Więc jest to bardzo rdzennie indoeuropejska religia. I Imperium Perskie właśnie, mimo że miało w swoim ogromie mnóstwo religii, to jednak zoroastryzm był najważniejszą religią, która rozpowszechniła się wtedy na wielkie terytoria i wpłynęła bardzo mocno na judaizm, a przez to później również na chrześcijaństwo. I między innymi z właśnie zaraotryzmu mamy koncepcję walki dobra i zła, która została zapożyczona przez judaizm. Mamy też koncepcję, że po śmierci na człowieka czeka albo niebo, albo piekło. Bo na przykład w zoroastryzmie było coś takiego, że jeżeli ktoś umiera, to jego dusza przechodzi przez most, gdzie jest sądzona na podstawie wszystkich swoich myśli, słów i uczynków. I sprawiedliwi trafiają do domu pieśni, czyli raju, a źli trafiają do domu kłamstwa, czyli miejsca męki. I właśnie tą koncepcję chrześcijaństwo praktycznie skopiowało 1:1. Zoroastryzm również miał zmartwychwstanie i sąd ostateczny, a właściwie również wymyślił to i zostało to później zapożyczone przez religie te wywodzące się z judaizmu. Wyznawcy zoroastryzmu wierzyli również w nadejście Mesjasza, który ma urodzić się z dziewicy i ma ostatecznie pokonać zło na świecie. Bo Persowie wierzyli właśnie w tą walkę dobra i zła, więc widzicie, tutaj znowu mamy kalkę w chrześcijaństwie 1:1. Innymi takimi elementami były anioły, demony, to też było obecne w zoroastryzmie i też zostało zapożyczone, więc widzicie, ten perski wkład w kulturę całego świata jest ogromny, ale dzisiaj 99% ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że te elementy, o których teraz powiedziałem, pochodzą właśnie od indoeuropejskich Medów i Persów, którzy stworzyli Imperium Perskie, bo wydaje się nam dzisiaj, że oczywiście to wszystko jest wymysł chrześcijaństwa, judeo-chrześcijaństwa, że to są nowatorskie koncepcje, których wcześniej nie było, a tak naprawdę są to kalki właściwie z starożytnej indoeuropejskiej religii Persów i Medów, którzy żyli na terenie dzisiejszego Iranu. No ale mimo tego całego kulturowego, wspaniałego wkładu w rozwój świata, Imperium Perskie, jak wiecie, upadło. Aleksander Wielki dokonał niesamowitego wyczynu. Uważam, że Aleksander Wielki jest największym dowódcą wojskowym w dziejach świata, bo to, czego dokonał w swoim niezwykle krótkim życiu, te brawurowe walki, to jest coś niesamowitego i bardzo polecam Wam film mój na temat Aleksandra Wielkiego, gdzie oddaję hołd temu wielkiemu zdobywcy. Więc Aleksander Wielki w błyskawicznej kampanii niszczy całe perskie imperium i zaczyna się epoka helenizacji tych obszarów. Mimo że Aleksander umiera, to władza nad Iranem nadal jest w rękach Greków czy też Macedończyków. Seleukos I, jego jeden z najlepszych generałów, przejmuje władzę, tworzy dynastię Seleucydów i będą oni władać przez kolejne praktycznie 100 lat nad tym obszarem. Jednakże w odróżnieniu do Aleksandra, który starał się włączyć elementy kulturowe perskie do swojego imperium, Seleucydzi byli zdecydowanie bardziej progreccy. Oni nie chcieli posługiwać się językiem perskim, oni odsuwali Persów od wyższych stanowisk administracyjnych i starali się stworzyć takie greckie imperium, co oczywiście Persom się bardzo nie podobało i ten obszar starożytnej Persji, tej kolebki perskiej, był w ciągłym napięciu ze stolicą Seleucydów, która na początku była nad Tygrysem w Seleucji, a później przeniosła się dalej na zachód do Antiochii. I dlatego też Seleucydzi nie utrzymali tutaj zbyt długo swojej władzy, bo zaczęły się bunty w tych prowincjach indoeuropejskich. Baktria w 250 przed naszą erą zbuntowała się przeciwko Seleucydom, a najważniejszym elementem, który doprowadził do upadku ich państwa, był
potężny najazd kolejnego indoeuropejskiego ludu, czyli Partów. Partowie pod wodzą swojego wspaniałego króla Arsakesa wkroczyli na teren dzisiejszego Iranu, pokonali Seleucydów i zaczęli tutaj tworzyć swoje państwo, które z czasem bardzo się rozrosło i powstało tutaj wielkie partyjskie imperium, które swoimi rozmiarami prawdopodobnie dorównałoby Imperium Perskiemu, gdyby nie Rzym na zachodzie, którego to Partowie nie byli w stanie pokonać, ale z drugą stronę również Rzym miał ogromne problemy w walce z Partami i ta granica tutaj pomiędzy światem rzymskim a światem indoeuropejskich Partów, ta granica rysowała się na terenie Mezopotamii. To był ten obszar jeszcze tarć pomiędzy tymi dwoma imperiami, ale Rzymianie nie mogli w ogóle marzyć o tym, żeby przekroczyć linię gór Zagros. Partowie tworzyli jednak państwo, które nie było scentralizowane. To była czasami dosyć luźna federacja plemion, królestw, które jeżeli władca partyjski był silny, to były lojalne, wysyłały wojsko tam gdzie trzeba i wszystko było w porządku. Ale jeżeli były problemy z przejęciem władzy lub władca był słaby, no to bardzo często dochodziło do wojen wewnętrznych i oczywiście takich wojen wewnętrznych w 400-letniej historii Królestwa Partów było bardzo dużo. I mimo, że świetnie radzili sobie oni z Rzymianami, byli w stanie powstrzymać ich wyprawy na wschód. Rzymianie marzyli o stworzeniu takiej prowincji Mezopotamia i wojska Trajana na przykład dotarły aż do Zatoki Perskiej, to nigdy na stałe nie udało im się przejąć tego terytorium. Partowie tutaj jednak dominowali, lecz najbardziej mimo wszystko niszczycielskim elementem dla nich nie były wojska rzymskie, ale choroba. Choroba, którą przynieśli rzymscy legioniści oblegający Ktezyfon, stolicę Partów. Było to za czasów cesarza Antonina w latach 50. II wieku i wtedy to ci legioniści przynieśli tutaj chorobę zakaźną, prawdopodobnie ospę wietrzną, która to nie tylko rozpowszechniła się po Imperium Rzymskim i między innymi doprowadziła później do wielkiego ataku Germanów i do wojen markomańskich, ale na terenie właśnie Iranu bardzo przetrzebiła ludność Imperium Partyjskiego i niesamowicie osłabiła ten kraj, doprowadzając do tego, że finalnie doszło do buntu, który zniszczył partyjskie imperium. A bunt ten wyłonił się z serca pradawnej Persji. Tam właśnie byli Sasanidzi, którzy pod wodzą swojego pierwszego króla Ardashira zbuntowali się przeciwko słabnącym Partom. I w 224 roku, 28 kwietnia dokładnie, doszło do wielkiej bitwy na równinie Hormozgdan i w tej oto bitwie potężne wojska partyjskie, bardzo liczebne, zostały rozgromione przez Ardashira I. I w ten oto sposób ta nadgryziona przez tą wielką epidemię budowla, jaką było partyjskie imperium, zawaliła się. A na jej miejsce wkroczyli Sasanidzi i stworzyli oni nowe, potężne państwo, które tak naprawdę i językowo, i genetycznie, i kulturowo było kontynuatorką państwa perskiego, które zostało stworzone 700 lat wcześniej przez Cyrusa Wielkiego. Sasanidzi mieli dużo szczęścia, jeżeli chodzi o geopolitykę, ponieważ III wiek naszej ery, kiedy rodziło się ich potężne państwo, to też był czas, kiedy Imperium Rzymskie przeżywało kryzys III wieku, kiedy to około 50 cesarzy i uzurpatorów ciągle walczyło ze sobą. Imperium Rzymskie rozdarte było wewnętrznymi konfliktami, w wielkim chaosie pogrążone politycznym, w wielkiej recesji ekonomicznej i to wszystko powodowało, że syn założyciela sasanickiego imperium, Ardashira, który nazywał się Szapur I, był w stanie w łatwy sposób pokonać 3 rzymskich cesarzy, a jednego z nich nawet wziął do niewoli
i był to w ogóle pierwszy przykład w historii całego Imperium Rzymskiego, kiedy cesarz Walerian tym razem został niewolnikiem sasanickiego władcy. To pokazywało też upadek Rzymu z jednej strony, a z drugiej strony właśnie potęgę Sasanidów. Sasanidzi, jako że wywodzili się z tego serca Persji, bardzo mocno postawili też na perską religię, na zoroastryzm, o którym wcześniej opowiadałem. I to nie było tak jak w Persji Cyrusa Wielkiego, że było wiele religii i była duża tolerancja. W czasach sasanickich, przynajmniej na początku istnienia ich państwa, zoroastryzm stał się religią państwową, a inne religie były prześladowane. I oczywiście główną prześladowaną religią było chrześcijaństwo, które już wcześniej zdążyło trochę zapuścić korzenie na terenie Iranu czy Mezopotamii. Teraz w czasach Sasanidów chrześcijanie byli prześladowani. Ale z czasem się to zmieniało i kiedy przyszedł złoty wiek dla Imperium Sasanickiego, to był VI wiek naszej ery, to właśnie jednak Sasanidzi byli ostoją tolerancji religijnej, względnej tolerancji religijnej i oświecenia, w przeciwieństwie z kolei do Imperium Bizantyjskiego pod panowaniem na przykład Justyniana Wielkiego, gdzie prześladowania religijne były kolosalne. I tam prześladowano nie tylko innych chrześcijan, prześladowano też Żydów, prześladowano kogo się tylko dało, bo chciano mieć jednolity, prawosławny kraj, imperium właśnie bizantyjskie. A w tym czasie Sasanidzi byli otwarci i wielu myślicieli, filozofów, nauczycieli z Bizancjum uciekało na dwór sasanicki i tam mogło swobodnie działać. Z Indii również uczeni przybywali na dwór tego władcy, tam głównie Chosrow I był takim największym sasanickim władcą i jego stolica była wspaniałym miejscem rozwoju nauki, filozofii tamtych czasów. Tam też właśnie w Ktezyfonie powstał Tak-e-Kasra, czyli największy na świecie łuk z wypalanej cegły. Sasanidom geopolitycznie poszczęściło się po raz drugi. Mianowicie w 602 roku cesarz bizantyjski zostaje zamordowany przez uzurpatora Fokasa. Uzurpator Fokas dzierży brutalne, nielegalne rządy w Imperium Bizantyjskim. Imperium jest osłabione. Z drugiej strony mamy Sasanidów potężnych, którzy rozpoczynają bardzo długą, krwawą wojnę przeciwko Bizancjum. I w tym czasie Sasanidzi dokonują największych podbojów w swojej historii. Zdobywają m.in. Jerozolimę, zdobywają też Egipt i zdobywają też dużą część Azji Mniejszej. Imperium Sasanidów powiększa się bardzo mocno na zachód, na tereny, na których nigdy wcześniej Sasanidzi nie byli, a teraz dzięki słabości Bizancjum są oni w stanie podbić te wielkie obszary, ale na szczęście dla Bizancjum, a na zgubę dla Sasanidów do władzy w Bizancjum dochodzi Herakliusz. Herakliusz zbiera całą dostępną bizantyjską armię i rzuca się na Sasanidów. Mimo że Konstantynopol zostaje szybko oblężony przez Słowian i Awarów w 626 roku, to Herakliusz nie zawraca ze wschodu, brnie w kierunku Mezopotamii i tam pod Niniwą dochodzi do najważniejszej bitwy VII wieku, w której Herakliusz pokonuje Sasanidów. I teraz gdyby Herakliusz wtedy nie pokonał Sasanidów, to Imperium Bizantyjskie rozpadłoby się na drobny mak i historia świata zmieniłaby się zupełnie, bo pewnie Awarowie i Słowianie wreszcie zdobyliby Konstantynopol, anihilacja armii bizantyjskiej pod Niniwą doprowadziłaby też do upadku władzy Herakliusza i to wielkie imperium rozpadłoby się i nie trwałoby przez kolejne 8 wieków. Tymczasem właśnie Herakliuszowi udaje się, stawiając wszystko na jedną kartę, zwyciężyć pod Niniwą. Konstantynopol się broni i w efekcie Imperium Bizantyjskie jest uratowane, Sasanidzi zostają pokonani i te wielkie terytoria na wschodzie, które zdobyli, czyli pół Azji Mniejszej, Jerozolima, Egipt, Syria, to wszystko zostaje Sasanidom odebrane. Ale po tej trwającej prawie 30 lat wojnie oba imperia
są bardzo, bardzo wycieńczone i na to wszystko, jak wulkan z Półwyspu Arabskiego, wylewają się wyznawcy proroka Mahometa, którzy pchani wielkim zapałem religijnym dokonują niesamowitych, brawurowych podbojów na terenie Bliskiego Wschodu. Na początku zarówno przez Sasanidów, jak i przez Bizantyjczyków Arabowie są zupełnie niedoceniani, natomiast kolejne bitwy są niesamowicie krwawe i mimo to Arabowie, mając mniejsze, słabiej opancerzone, słabiej wyszkolone jednostki, zwyciężają jedną za drugą. Tutaj mamy oczywiście na czele tych arabskich wojsk przede wszystkim Halida ibn al-Walida, jednego z największych wodzów wszechczasów, który właśnie dokonał tych wielkich zwycięstw. I w efekcie te dwa bardzo osłabione imperia zostają w niebywale krótkim czasie pokonane przez przybyszów z Półwyspu Arabskiego. Arabowie w wyniku tych podbojów w bardzo krótkim czasie, w przeciągu jedynie 50 lat, tworzą wielkie imperium, które swoją powierzchnią przekroczy nawet obszar Imperium Rzymskiego. Kalifat Umajadów na początku VIII wieku będzie zajmował tereny od Maroka i Hiszpanii aż po Pakistan na wschodzie i od Kaukazu na północy po południe Półwyspu Arabskiego na południu. Przeogromne terytoria i wszystkie zjednoczone jedną wiarą w Allaha. I to jest nowość, która teraz zagości na tej całej arenie światowej na kolejne setki lat, aż właściwie do dzisiaj. Czyli właściwie ta wielka wojna sasanicko-bizantyjska z pierwszej połowy VII wieku doprowadzi do tego niesamowitego zwycięstwa islamu w drugiej połowie VII wieku, a to doprowadzi do tego, że islam do dziś będzie panował nad tymi terytoriami. Ale to jest też moment, kiedy rodzi się ten rozłam na sunnitów i szyitów. Mianowicie sunnici, czyli większość muzułmanów, są tymi, którzy uznają, że ci pierwsi umajadzcy kalifowie są prawowitymi spadkobiercami Allaha i oni są wybrani przez Boga, żeby prowadzić swój lud itd., itd. Natomiast szyici uważają wręcz przeciwnie, że to Ali jest właściwym spadkobiercą Mahometa i że to właśnie jemu należy się dalsza władza nad islamem, a później po Alim jeszcze 12 imamów oświeconych przez Boga jest nieomylnych i ta wiara w Alego i 12 imamów właśnie jest podstawą szyityzmu. I właśnie ci szyici gromadzili się przede wszystkim na terenie dzisiejszego Iranu. Mimo że przegrali ostatecznie na początku VIII wieku, już był jeden kalifat Umajadów i ci szyici zostali do niego wchłonięci, to sama ta idea, że ci umajadzcy kalifowie nie są prawowierni, a właśnie Ali i kolejnych 12 imamów to są ci właściwi przywódcy, przetrwała do dziś i stąd mamy właśnie ten rozłam w islamie, który będzie powodem wielu późniejszych wojen oczywiście, ale na ten moment mamy wielki umajadzki kalifat. Natomiast ten kalifat dozna kilku bardzo istotnych porażek w połowie VIII wieku. Będą to porażki na teatrach wojennych oddalonych od siebie o tysiące kilometrów, jednakże to wszystko połączone doprowadzi do tego, że kalifat Umajadów upadnie. Mam na myśli tutaj oczywiście bitwę pod Poitiers we Francji, kiedy to tamto ramię islamu zostanie odparte przez Karola Młota i Francuzi, późniejsi Francuzi właściwie, obronią się przed inwazją islamu na ich terytoria. Mam na myśli słynną obronę Konstantynopola z 717-18 roku, kiedy to wielka umajadzka armia zostanie zniszczona pod Konstantynopolem, próbując zająć to miasto. I mam też na myśli wielką porażkę, która nastąpi na stepie, na północ od Kaukazu, kiedy to Hazarom próbowali oni wyeksportować islam za Kaukaz. Nie udało im się to, zostali pokonani i w efekcie
władza Umajadów od 740 roku upada i już w 750 roku jest praktycznie zupełny koniec i tworzy się nowa władza, dochodzi do władzy dynastia Abbasydów. I to jest nowy rozdział w historii islamu, ale w historii Iranu tak naprawdę niewiele się zmieni, ponieważ Abbasydzi włączą Iran do swojego wielkiego kalifatu i nadal Iran będzie pod panowaniem islamskim. Ale ten islam irański zawsze będzie właśnie nieco inny. Będzie to islam szyicki, który będzie zawsze odróżniał ich od ościennych ludów i będzie też ważnym elementem ich identyfikacji narodowościowej. Mimo że w IX wieku Iran był pod władzą Abbasydów, to jednak ta zwierzchność była w dużej mierze tylko nominalna, a Iran, będąc bardzo silny kulturowo, prowadził własną politykę, a przede wszystkim miał własną kulturę. I chociaż byli oni podlegli kalifowi z dynastii Abbasydów, to w samym Iranie rządziły lokalne perskie rody, rozwijała się perska kultura i powstał w tamtym czasie też język nowoperski, który jest podstawą dzisiejszego też perskiego. Powstał w tym czasie również bardzo istotny, właściwie epos narodowy Persów, który ma tytuł Szahnameh, czyli Księga Królów, który opowiada właśnie o tych przedislamskich czasach, wspaniałych czasach perskich. Iran stał się centrum światowej nauki, kultury i oczywiście był to kraj wtedy bardzo, bardzo bogaty. Ale jako kraj właśnie bogaty stał się łakomym kąskiem dla najeźdźców ze wschodu i z północy. A X wiek i XI przede wszystkim to już był okres, kiedy na te tereny zaczęły napływać ludy tureckie. I pierwszymi takimi turko pochodzącymi ludźmi, którzy najechali Iran, to byli Gaznawidzi z Azji Środkowej, a później zaczęła się era Seldżuków. I Seldżuccy wodzowie, jak wiecie, może oglądaliście mój film o Turkach seldżuckich, jeżeli nie, to bardzo zapraszam. Seldżukowie w połowie XI wieku zdołali podporządkować ogromne tereny Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu. Pokonali pod Manzikert Bizantyjczyków w 1071 roku i stworzyli około 1100 roku już wielkie imperium Turków seldżuckich, ale było to imperium niezwykle słabe, ponieważ militarnie oczywiście Seldżucy byli potężni, natomiast kulturowo i administracyjnie oni byli bardzo słabi i tak naprawdę to ich irańscy poddani dyktowali im, jak ma wyglądać władza, jak należy zarządzać wielkim imperium i Irańczycy dochodzili do bardzo wysokich stanowisk w tej strukturze imperium seldżuckiego. Tak samo język perski bardzo ładnie rozwijał się w tym czasie jako po prostu łacina tamtych czasów, tamtych terenów, a Turcy kulturowo byli bardzo słabi, więc bardzo łatwo też ulegali przemożnej kulturze perskiej. Turcy mieli taki sposób zarządzania polegający na tym, że nadawali wielkim wodzom obszary i oni mieli służyć wojskiem na wezwanie wielkiego sułtana, który to wzywałby ich na jakieś tam wojny. Ale oczywiście taki system przy słabej warstwie kulturowej i przy zarządzaniu tak rozległym, bardzo zróżnicowanym terytorium doprowadził do tego, że Imperium Tureckie bardzo szybko popadło w wojny wewnętrzne i rozpadło się po prostu na mniejsze księstwa, królestwa zarządzane przez różnych pomniejszych królów, wataszków itd. Poza tym Persowie też bardzo nie lubili Turków za to, że Turcy przyjęli islam w wersji sunnickiej, czyli tej najbardziej popularnej, i ten sunnizm swój starali się też Persom narzucać, co oczywiście im się bardzo nie podobało, bo oni cały czas byli szyitami. Wreszcie na przełomie XII i XIII wieku Persja dostaje się pod panowanie imperium, które na wschodnich brzegach Morza Kaspijskiego powstało. Padli pod panowanie potężnego imperium chorezmińskiego, ale nie trwało to też zbyt długo, ponieważ już na początku XIII wieku Chorezm został zaatakowany przez Mongołów
i w bardzo brutalnej, krwawej kampanii wojennej miasta Chorezmu zostały przez Mongołów splądrowane, imperium to zostało zniszczone i kraj ten wpadł pod panowanie mongolskie na kilka stuleci, a kolejny był właśnie Iran, który też dostał się pod panowanie mongolskie. Ale jak wiecie, to wielkie imperium mongolskie, które rozpowszechniło się jak supernowa po prawie całej Eurazji, tak więc po śmierci Mongke Khana w 1259 roku imperium mongolskie tak naprawdę rozpadło się na 5 części, a tą częścią perską zarządzał właśnie brat zmarłego Hana, Hulagu Han. I to zaczęło się, to był początek, geneza powstania Ilkhanatu, czyli takiego właśnie Hanatu tutaj na terenie Persji, który to starał się później rozszerzyć swoje wpływy dalej na zachód, ale to się nie udało, ponieważ tam byli silni Turcy, którzy byli w stanie odeprzeć siły samego Ilkhanatu. Natomiast wielkim sukcesem Hulagu Hana było zdobycie Bagdadu, stolicy kalifatu Abbasydów. Bagdad był jednym z najważniejszych miast świata w XIII wieku i został bestialsko zniszczony przez najeźdźców mongolskich i przez to też ciężar myśli naukowej, kulturowej bardziej jeszcze przesunął się na teren Iranu, gdzie te miasta przez Mongołów nie zostały tak bardzo zniszczone. I stopniowo Mongołowie, którzy panowali w Persji, zaczęli się przenosić na kulturę perską. Początkowo Mongołowie przywieźli ze sobą buddyzm, przywieźli oczywiście swój szamanizm. Również, co ciekawe, Mongołowie w tamtych czasach bardzo mocno sprzyjali chrześcijaństwu, ponieważ ich głównym wrogiem byli muzułmańscy Mamelucy z Egiptu, a wiedzieli, że chrześcijanie też nie lubią Mameluków, więc władcy Ilkhanatu sprzyjali chrześcijanom po to, żeby razem z nimi budować sojusz przeciwko Mamelukom z Egiptu, bo Egiptu, chociaż bardzo chcieli, Mongołom nigdy nie udało się podbić. Aż wreszcie Ghazan, Han mongolski, już teraz można powiedzieć szach Iranu, w 1295 roku przechodzi na islam szyicki i jest to taki moment, kiedy ta władza, arystokracja mongolska już bardzo mocno się wiąże z kulturą i z religią perską i od tego czasu jest już to taki połączony ze sobą organizm, gdzie Mongołowie szybko się przekształcają praktycznie w Persów. Persowie się bardziej cieszą już, że mają władców, którzy są z nimi kulturowo podobni i sobie ten Ilkhanat istnieje, ale oczywiście też niezbyt długo, ponieważ już pod koniec XIV wieku wielka nowa erupcja z centralnej Azji następuje, ponieważ tam do władzy dochodzi Tamerlan i Tamerlan próbuje odtworzyć imperium Chingishana i podbija Iran. Podbój Iranu przez Tamerlana był o tyle łatwy, że już od kilku dekad po upadku władców Ilkhanatu Iran był pogrążony w walkach wewnętrznych, rozbity na drobne królestwa. Tak więc do końca XIV wieku Tamerlanowi bez większych problemów udało się podporządkować cały Iran, ale zrobił to na sposób właściwy sobie, czyli bardzo, bardzo brutalnie. Tamerlan miał taki przydomek miecz Allaha, czy też miecz islamu, natomiast paradoksalne jest to, że jako miecz Allaha on głównie mordował właśnie muzułmanów. Niech przykładem będzie wspaniałe irańskie miasto Isfahan, które w 1387 roku poddało się Timurowi, jego armia wkroczyła do środka i mieli oni płacić wielki trybut, bo miasto to było bogate i stać ich było. Natomiast bardzo krótko po tym 3000 poborców podatkowych i żołnierzy Timura zostało w nocy wymordowanych przez mieszkańców Isfahanu, którym nie podobał się nowy najeźdźca, a reakcja była oczywista. Po prostu praktycznie cały Isfahan został wycięty w pień przez mściwego Timura, który w ten sposób pokazał, że bunt przeciwko niemu
jest niemożliwy. I w ogóle zrobił takie rozkazy dla swoich żołnierzy, że każdy oddział ma określoną ilość tysięcy głów dostarczyć mu. Także tam oni po prostu polowali na te głowy przez wiele, wiele dni. Szacuje się, że nawet 200 000 ludzi wtedy zostało przez Tamerlana przedwcześnie usuniętych z tego świata. Były wielkie stosy czaszek, także to w ogóle bardzo makabryczna historia. I tak krok po kroku Iran został w podobny sposób podporządkowany, ale Tamerlan jednak w tym swoim szaleństwie widział potęgę kultury irańskiej i gdzie tylko mógł, kazał oszczędzać artystów, architektów, pisarzy, rzemieślników, uczonych, malarzy. Tych ludzi kazał oszczędzać, bo wiedział, że kultura Iranu jest bezcenna. 1405 rok, Tamerlan umiera, państwo jego przechodzi pewien chaos, ale jego syn Szachruch jest w stanie panować nad wschodnim Iranem aż do 1447 roku. Natomiast później to państwo zostaje pokonane przez Uzbeków, którzy uderzają z północy i Iran znowu jest podzielony na Iran wschodni i zachodni i jest tak zwany czas walki czarnych i białych baranów o to, kto będzie dominował nad całym Iranem, aż wreszcie w 1501 roku nastoletni chłopak o imieniu Ismail tworzy ruch, który będzie odrodzeniem perskim i który stworzy podwaliny pod współczesny Iran. Założy on dynastię Safawidów i Safawidzi sięgną po władzę, która będzie w stanie zjednoczyć ponownie cały Iran w tym ich narodowym, teraz już nie zoroastycznym, ale szyickim islamie. I tak powstaje nowe państwo irańskie, które jest już praktycznie protoplastą tego, co tam mamy dzisiaj. Początki były dość trudne, ponieważ przez tyle lat sunnici już w bardzo dużej ilości mieszkali na terenie Iranu. Jednak nowy władca, Ismail, który był uważany za półboga właściwie, tak na tyle bosko był uważany, żeby to nie było bluźnierstwo przeciwko Allahowi, był bardzo charyzmatycznym władcą, który rządził twardą ręką, ale on bardzo twardo stawiał na szyityzm. Wokół szyityzmu chciał jednoczyć wszystkich Irańczyków. Jednak dla młodego państwa irańskiego wielkim zagrożeniem byli sunnici na zachodzie, czyli Imperium Turków Osmańskich. I do pierwszego starcia pomiędzy Iranem a Turkami doszło w 1514 roku, kiedy dwie ogromne armie spotkały się na polu bitwy pod Czałdyranem. I tutaj Irańczycy, którzy mieli wielki zapał do walki, ale technologicznie po tych latach pod mongolskim, a później tamerlańskim butem byli technologicznie bardzo zapóźnieni, a z drugiej strony mamy Turków osmańskich, którzy technologicznie stali na szczycie w owym czasie, którzy mieli wielkie armaty, którzy mieli wspaniałą broń palną. Pokonali w ten sposób właśnie Irańczyków bezproblemowo dzięki dużej przewadze technologicznej i to też dało Irańczykom do myślenia, że też muszą technologicznie się rozwinąć i Iran później przez kolejne 100 lat był cały czas elementem globalnej dyplomacji i europejscy władcy bardzo często słali swoich posłów do Iranu po to, żeby współpracować z Iranem przeciwko Turkom. Już w 1601 roku Zygmunt III Waza wysłał poselstwo do Persji, aby wybadać, czy są Persowie gotowi na wspólny atak na Turcję. Później kolejne działania bardzo intensywnie prowadził Jan Kazimierz oraz Michał Korybut-Wiśniowiecki, kiedy już Polska utraciła Kamieniec Podolski i musiała ratować się nawet sojuszem z właśnie safawickim Iranem po to, żeby jakoś z drugiej strony móc osłabić Turcję. No i wreszcie Jan III Sobieski również bardzo intensywnie kontaktował się z Persami w latach 1668, 76 i 1684 3 razy
był poseł polski, Gruzin z pochodzenia, Bogdan Gurdziecki, wysyłany do Persji, aby tam próbować namówić Irańczyków, żeby uderzyli, bo Turcja według naszego posła jest już na kolanach i to jest idealny moment, żeby dobić ten wielki polityczny twór. I Turkom nigdy nie udało się zająć Iranu, co oczywiście chcieli, no bo Osmani chcieli zjednoczyć cały islamski świat, szczególnie tych niedobrych szyitów, ale to im się nigdy nie udało. Stolicą tego państwa był znowu ten odbudowany już po tamerlańskim najeździe Isfahan, a najważniejszym okresem był Złoty Wiek za czasów szacha Abbasa I Wielkiego. Szach ten rządził przez 41 lat i odrodził bardzo tą dawną, wspaniałą Persję. Szach dbał o bezpieczeństwo dróg, budował przystanki dla karawan, przyciągało to kupców zarówno z Azji, jak i z Europy. Ściągnął bardzo dużo Ormian, którzy budowali wspaniałe budynki na terenie jego imperium. Udało też mu się ściągnąć Anglików, którzy nauczyli go produkcji broni palnej i artylerii. Stworzył nowoczesną armię i dzięki temu odzyskał terytoria na północy, które odpadły na rzecz Osmanów albo też na rzecz Uzbeków. Jednakże w XVIII wieku, po śmierci Abbasa Wielkiego, władza przeżywała coraz większą korupcję i to doprowadziło do ostatecznego upadku safanickiej władzy w Iranie, a ostateczny cios dla tego safanickiego Iranu nadszedł z Afganistanu. W 1722 roku przeciwko Iranowi wystąpili afgańscy Pasztuni, lud również indoeuropejski. I Pasztuni, mimo że byli potraktowani przez Irańczyków jako takich góralskich wieśniaków, pasterzy, to zdołali stworzyć dosyć silną armię, która po prostu pomaszerowała wprost na Isfahan. I mimo że nie była w stanie go zdobyć, bo nie miała artylerii, nie miała machin oblężniczych, to doprowadziła do blokady miasta i doprowadziła do upadku tego przeżartego korupcją wtedy już państwa parskiego. I Pasztuni bardzo gorzko zapisali się w historii Iranu. Zrobili bardzo krwawe czystki w Iranie, tym bardziej, że byli sunnitami i tu znowu odżyły te spory religijne, ponieważ oczywiście Irańczycy byli szyitami, więc tutaj dochodziło do wielkich, krwawych starć na tle religijnym. To mamy właśnie XVIII wiek w Iranie. Po tym incydencie z najazdem afgańskich Pasztunów Iran popadał w coraz większy chaos. Był później taki Napoleon Wschodu, Nadir Shah, który był wojskowym geniuszem, odbił z rąk tureckich i rosyjskich wiele terytorii na północy i na zachodzie. Następnie dokonał rzeczy niewyobrażalnej. W 1739 roku najechał potężne imperium Mogołów, indyjskie imperium Mogołów i rozgromił ich armię, a następnie złupił Delhi. Wywiózł stamtąd bajeczne skarby i największy na świecie diament, Koh-i-Noor. Niestety pod koniec swojego życia Nadir Shah był okrutnym i chciwym paranoikiem, prawdopodobnie po prostu chorym psychicznie i został w końcu zamordowany we własnym namiocie przez własnych dowódców i tak zakończyło się jego błyskotliwe, bardzo krótko trwające imperium, aż wreszcie ostatecznie dochodzi do władzy dynastia Kadżarów, która rządziła słabo. Ich założycielem był w ogóle turkmeński wódz i to była taka turkmeńska dynastia, która przeniosła swoją stolicę właśnie do Teheranu. I to mamy już początek XIX wieku właściwie. Iran pod władzą Kadżarów był stosunkowo słaby i był rozgrywany właściwie pomiędzy Rosję a Wielką Brytanię, która to Brytania od południa rozszerzała swoje wpływy, a Rosja od północy. Doszło w ogóle do takiej sytuacji, że odkrywając ropę naftową, bo tu mamy początek XX wieku, Rosja i Wielka Brytania narysowały sobie linię dzielącą Iran na pół i rozmieściły sobie swoje strefy wpływów, w ogóle nie przejmując się praktycznie tą władzą szacha z Teheranu. No i wreszcie wybucha I wojna światowa, Iran ogłasza neutralność, ale nikt
tej neutralności tak naprawdę nie szanuje, ponieważ jest tam ropa, więc trzeba się bić. Więc Iran staje się, mimo tego, że nie chce, trochę areną wojny pomiędzy Rosją, Wielką Brytanią a państwami centralnymi. Po wojnie do władzy przy wsparciu brytyjskim dochodzi Reza Khan. Człowiek, który stał się dyktatorem od 1921 roku w Iranie i on to wprowadził bardzo daleko idące reformy w kraju. Wprowadził daleko idącą modernizację zarówno armii, jak i całej administracji państwowej. Zaczął budować system świeckich szkół. Nakazał wręcz Irańczykom nosić europejskie stroje i zakazał w ogóle starodawnych islamskich obyczajów. Zakazał kobietom nosić tradycyjne czadory. Po prostu policja na ulicach łapała kobiety i zrywała im te czadory. Także europeizacja, że tak powiem, była dosyć brutalna. Oczywiście stworzył też kolej transirańską, stworzył nowoczesną armię, zakazał w ogóle używania greckiego terminu Persja, a zaczął używać rdzennej nazwy Iran. To było dużym skokiem cywilizacyjnym, jakby nie patrzeć, dla Iranu. Natomiast przyszedł okres II wojny światowej i Iran znowu ogłosił neutralność, ale znowu tej neutralności nie mógł zachować ze względu na to, że zarówno państwa osi, jak i alianci wiedzieli o wielkich zasobach ropy irańskiej, która była kluczowa dla ich celów strategicznych, więc przede wszystkim Brytyjczycy tutaj starali się utrzymać kontrolę nad... I znowu doszło do inwazji na Iran. Z północy uderzyli Rosjanie, z południa Brytyjczycy, a Reza Shah został uwięziony i na jego miejsce wprowadzono marionetkowego na początku Mahmeda Rezę Pahlawiego, który był ostatnim szachem Iranu. No i ten ostatni szach Iranu tak naprawdę był marionetką w rękach zachodnich mocarstw. Ropa była wysysana z Iranu w sposób niekontrolowany praktycznie, więc postanowili to Irańczycy ukrócić. Postanowili obalić tego skompromitowanego szacha i do władzy doszedł po prostu premier Iranu, Mohammad Mossadegh. Znacjonalizował brytyjskie BP i od tej pory Iran zaczął zarabiać na swojej własnej ropie. A oczywiście Brytyjczykom się to bardzo nie podobało. Wysłali CIA i M16 i zrobili zamach stanu. Obalono demokratycznego premiera i przywrócono szacha z powrotem, a Irańczycy zobaczyli, że są tylko naocznie już marionetką rozgrywaną przez Amerykanów i Brytyjczyków. Teraz Amerykanie chcieli zrobić z Iranu kraj zachodni przy pomocy tego swojego szacha. Szach robił rewolucję obyczajową. Kobiety w Iranie otrzymały prawa wyborcze. To są lata 60. XX wieku. Kobiety mogły ubierać się swobodnie. I to właśnie przedstawia się dzisiaj w mediach jako ten wspaniały okres, biała rewolucja w Iranie. Iran jako Iran taki prozachodni, nowoczesny i tak dalej. Oczywiście, tylko że to był Iran, który był marionetką USA. I z jednej strony oni czerpali korzyści eksploatując złoża w Iranie, z drugiej strony starali się zlikwidować to tradycyjne irańskie społeczeństwo i narzucić taki zachodni, europejski styl bycia Irańczykom. I to z kolei bardzo się nie spodobało, ponieważ w Iranie rosła bardzo silna opozycja przeciwko szachowi i przeciwko temu, że ich wspaniały kraj jest marionetką Zachodu. I doszło wreszcie do tej słynnej islamskiej rewolucji, która właśnie obaliła szacha ostatecznie i wtedy właśnie w Iranie w 1979 roku władzę przejął Ajatollah Chomeini i on to w oczach Zachodu to nowoczesne irańskie państwo przekształcił w dyktaturę,
która była teokratyczna i utworzył Islamską Republikę Iranu. Ale właśnie w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że Iran nie tylko odrzucił zachodni styl bycia, ale przestał być też marionetką Zachodu wraz z rewolucją islamską z 1979 roku. I dlatego od tego czasu w zachodnich mediach Iran jest postrzegany jako bardzo zły, niedobry kraj, ale tylko dlatego tak naprawdę, czy głównie dlatego, że jest to kraj, który nie poddał się temu wpływowi, któremu uległo mnóstwo innych krajów na świecie, w tym Polska. I Polska jest cacy, ponieważ Polska jest posłusznym wasalem Waszyngtonu. Natomiast gdyby Polska na przykład dzisiaj postanowiła, że koniec wykorzystywania Polski przez inne kraje, Polska będzie suwerenna, Polska będzie sama korzystać z własnych zasobów, Polska będzie niezależna na arenie międzynarodowej, to oczywiście w świecie zachodnim Polska stałaby się fanatyczna, dyktatorska, niedobra, terrorystyczna, nacjonalistyczna i tak dalej, te wszystkie epitety, które znamy. Więc patrząc na historię Iranu, którą wam dzisiaj przedstawiłem, myślę, że znacznie lepiej już rozumiecie to wszystko, co tam się działo przez ostatnie 5000 lat, tak mówiąc patetycznie. Natomiast też rozumiecie, że to wszystko nie jest takie czarno-białe, że na te problemy, które tam są, należy patrzeć z różnych stron, ponieważ z jednej strony mamy szyickich muzułmanów, którzy są mocno odrębni od pozostałych muzułmanów, którzy otaczają Iran z każdej strony. Po drugie mamy lud w dużej mierze indoeuropejski, który też na poziomie nawet tym genetycznym bardzo mocno odróżnia się od pozostałych na przykład arabskich krajów. Z trzeciej strony mamy kraj, który przez wieki tworzył jedną z najwspanialszych kultur na świecie i który ma swoją dumę, ma swoją bardzo bogatą historię i kulturę. I to wszystko wpływa na to, że Iran to nie jest jakiś tam afrykański kraj, w którym można sobie zbombardować stolicę i przejąć władzę w ciągu jednej nocy. To może będzie puenta tego odcinku. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wysłuchali mnie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Zapraszam do wspierania kanału Osada Słowiańska zarówno na YouTubie, jak i na Patronite. Link do Patronite'u jest w opisie. W opisie też znajdziecie listę filmów, które polecam Wam jako lekturę uzupełniającą dla tego wykładu. A szczególne podziękowania jeszcze na koniec dla Irka, który na prędce przygotował większość tych wspaniałych map, które w tym filmie zobaczyliście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.